Witam Was z zachodniej Bułgarii, z tego unikatowego średniowiecznego zamku, który ma starożytne koneksje, z Belogradziku. Tutaj opowiem Wam o drugiej części historii Bułgarii, o tym, jak to Bułgaria na końcu XII wieku odzyskała niepodległość w okolicznościach bardzo ciekawych i jak przez ponad 200 lat utrzymała tą niepodległość, dopóki znowu straciła ją na rzecz Turków osmańskich. Opowiem Wam o losach tego niesamowitego kraju, którego historia jest jeszcze bardziej poplątana niż historia Polski, ponieważ w tym bałkańskim kotle Bułgarzy gotowali się na równo z innymi ludami, takimi jak Grecy czy chociażby Serbowie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak dokładnie to się stało, że pod koniec XII wieku Bułgarii udało się wybić na niepodległość. Na niepodległość oczywiście od Bizantyjczyków, którzy na początku XI wieku, tutaj Bazylii II, Bułgarobójca, przyczynił się do tego najbardziej, utracili ją na rzecz swojego południowego supermocarstwa. Wtedy to zostali podporządkowani i przez ponad 150 lat siedzieli pod bizantyjskim butem, jednakże wcześniej, przez prawie 400 lat byli niepodległym, bardzo dumnym państwem, które wręcz pod koniec swojego istnienia było też cesarstwem, więc ta świadomość narodowa, można powiedzieć, świadomość własnej odrębności Bułgarów była bardzo silna. No i teraz dla Bizancjum przyszły ciężkie czasy. Zaczęło się od 1071 roku. Pod Mazinkertem po raz pierwszy Bizancjum dostało potężnego łupnia z rąk Turków. Później w 1176 roku cesarz Manuel I Komnen pod Myriokefalon drugi raz zostaje pokonany. Jest to druga wielka przegrana bizantyjska versus Turcy, więc to oznaczało, że tereny w Anatolii, które były takim zapleczem Imperium Bizantyjskiego przez całą późną starożytność i wczesne średniowiecze, dostały się praktycznie całe pod panowanie tureckie. Z drugiej strony od zachodu nadciągali Normanowie z Sycylii, którzy byli świetnie zorganizowani, bardzo waleczni, bo to byli właściwie wikingowie, którzy przypłynęli tutaj jeszcze 100 lat wcześniej. I oni teraz, korzystając ze słabości Bizancjum, konsumowali jej zachodnie obszary zarówno w Italii, jak i w zachodniej Grecji. Do tego nakładali się coraz silniejsi Serbowie, którzy też wybijali się na zupełną niepodległość spod bizantyjskiego panowania. I na to wszystko przyszedł rok 1186, kiedy to cesarz Izaak II Angelos, ratując jakoś to upadające Imperium Bizantyjskie, zrobił coś, co oczywiście mógł zrobić najtaniej, czyli wszystkie kobiety ze swojego dworu, ze swojej dynastii wydał za sąsiednich władców, żeby zapewnić sobie w ten sposób polityczne mariaże, które dawałyby mu jakąś tam osłonę. A sam wyprosił u króla Węgier, Beli, rękę jego córki Małgorzaty. To była dla Bizancjum bardzo duża okazja, ponieważ Węgry w tamtym czasie były, można by powiedzieć, silniejsze od Bizancjum, więc ręka Małgorzaty była dla Izaaka II Angelosa czymś niesłychanie ważnym. I jak to przystało na Greka, postarał się, aby wyprawić iście porządne greckie wesele. Greckie wesele charakteryzuje się niesamowitym przepychem. Do dzisiaj w Grecji jest zwyczaj w tradycyjnych weselach, że podczas całej ceremonii, podczas tego wesela panna młoda siada i wszyscy goście weselni oferują jej prezenty. Ale te prezenty to nie może być nic gorszego niżli tylko i wyłącznie złoto. Więc wyobraźcie sobie, jakim przepychem musiało się charakteryzować wesele Izaaka II Angelosa i Małgorzaty, córki Beli, córki potężnego króla węgierskiego, gdzie Węgry w owym czasie były supermocarstwem w środkowej Europie. No i teraz tak, mamy tych naszych Bułgarów, którzy do tej pory oczywiście musieli walczyć w bizantyjskiej armii, musieli płacić podatki na bizantyjskie wojny, ale to wszystko jeszcze jakoś rozumieli, no bo ciągle byli w tym państwie i te wojny były też w obronie ich jestestwa. Ale teraz, kiedy
Izaak zażądał dodatkowego podatku, żeby zorganizować swoje wspaniałe wesele, no to miara się przebrała. Miara się przebrała i dwóch szlachciców w Tyrnowie w Bułgarii podniosło bunt. Bunt, który jak się okazało trafił na bardzo podatny grunt i praktycznie cała Bułgaria momentalnie stanęła przeciwko Bizantyjczykom. Jest rok 1186 i Bułgaria jak jeden mąż podnosi swoje głowy przeciwko Bizancjum, staje po stronie tych skromnych właściwie szlachciców i konfrontuje się z swoim południowym, potężnym sąsiadem, a z północy pomagają im połowcy. Połowcy, którzy tylko czekali na taką okazję, żeby zainterweniować na południowej stronie Dunaju. Teodor, starszy z tych dwóch szlachetnych Bułgarów, został koronowany na cesarza Bułgarii pod imieniem Piotr IV, na cześć świętego Piotra, dawnego cara Bułgarii z lat 927-969. Prawie cała Bułgaria na północ od Gór Bałkańskich, region zwany już od starożytności jako Mezja, natychmiast przyłączył się do rebeliantów, którzy zapewnili sobie także pomoc połowców, plemienia tureckiego zamieszkującego tereny na północ od Dunaju. Połowcy wkrótce stali się ważną częścią armii bułgarskiej, odgrywając istotną rolę w ich późniejszych sukcesach. Zaraz po wybuchu buntu Piotr IV próbował zająć starą stolicę Bułgarii, Presław, ale nie udało mu się to, dlatego ogłosił Tyrnowo nową stolicą Bułgarii. Z Mezji Bułgarzy przypuścili atak w północnej Tracji, podczas gdy armia bizantyjska walczyła z Normanami, którzy zaatakowali w tym samym czasie posiadłości bizantyjskie na Bałkanach Zachodnich i złupili Tesaloniki, drugie co do wielkości miasto cesarstwa. Bizantyjczycy zareagowali dopiero w połowie 1186 roku, kiedy to Izaak II zorganizował kampanię mającą na celu stłumienie buntu, zanim rozprzestrzeni się on dalej. Bułgarzy zabezpieczyli przełęcze górskie, ale armia bizantyjska przedostała się mimo to przez góry, ponieważ było zaćmienie słońca i to spowodowało duże zamieszanie. Gdy Bizantyjczycy dotarli na równiny, aby stanąć do walki z rebeliantami, ci nie ryzykowali konfrontacji z większą, lepiej zorganizowaną armią cesarską. Piotr IV udawał, że chce się poddać, podczas gdy jego brat Asen udał się na północ za Dunaj, aby zebrać jeszcze większą armię. Zadowolony ze swojego sukcesu cesarz spalił plony Bułgarów i wrócił do Konstantynopola. A wkrótce potem Asen wraz z połowcami przeprawił się z powrotem na południe od Dunaju i zadeklarował, że będzie kontynuował walkę z cesarzem aż do wyzwolenia wszystkich ziem bułgarskich. Utworzono w Bizancjum nową armię pod dowództwem wuja cesarza, Jana Dukasa Angelosa, ale ponieważ Izaak II obawiał się, że zostanie on przez tegoż obalony, tak więc Jana Dukasa zastąpił Jan Kantakuzenos, który był niewidomy i przez to nie zagrażał cesarzowi. Nie dość, że dowódca bizantyjski Jan Kantakuzemos był niewidomy, to jeszcze Bułgarzy zaatakowali jego obóz w nocy, więc zabili mu mnóstwo żołnierzy i ten swoją kampanię przegrał. W drugiej połowie 1186 roku wysłano kolejną armię pod dowództwem generała Aleksandra Branasa, jednak zamiast walczyć z rebeliantami, Branas skierował się prosto na Konstantynopol, aby sam objąć tron cesarski. Ale wkrótce potem został zamordowany, jednakże korzystając z tego chaosu, Bułgarzy najechali teraz znowu północną Trację, plądrując okolice, zanim siły w ogóle bizantyjskie były w stanie na jakikolwiek kontratak. Pewnego razu obie armie stanęły naprzeciwko siebie w pobliżu fortecy Lardea. Doszło do pierwszej poważnej bitwy, ale pozostała ona nierozstrzygnięta. Bułgarzy zatrzymali swoje łupy i bez przeszkód wycofali się na północ. Pod koniec 1186 roku Izaak II rozpoczął swoją drugą kampanię przeciwko Bułgarii.
jego armia została zmuszona spędzić zimę w Sofii, dając tym samym Bułgarom czas na przygotowanie się do tej inwazji. Na początku następnego roku Bizantyjczycy oblegli Łowecz, ale nie mogli go zdobyć, tak więc podpisano rozejm, który de facto uznawał niepodległość Bułgarii. W 1189 roku, kiedy przywódca III krucjaty, cesarz Fryderyk I Barbarossa, był o krok od wojny z Bizantyjczykami, Asen i Piotr IV zaoferowali mu 40 000 wojowników w zamian za oficjalne uznanie ich niepodległości. Ale ostatecznie Fryderyk Barbarossa dogadał się z Bizantyjczykami i nie skorzystał z oferty zbuntowanych Bułgarów. W 1190 roku Izaak II poprowadził kolejną kampanię antybułgarską, która zakończyła się dla niego katastrofą w bitwie na przełęczy Triawna. Cesarz ledwo uszedł z życiem. Skarbiec cesarski, w tym korona i krzyż, zostały zdobyte przez zwycięskich Bułgarów. Po tym sukcesie Asen został koronowany tymi insygniami na cesarza i został nazwany Iwan Asen I. Piotr IV, jego starszy brat, dobrowolnie ustąpił ze stanowiska, aby zrobić miejsce swojemu bardziej energicznemu bratu. Jednak zachował swój tytuł, ale władzę od tego czasu miał w swoich rękach Iwan Asen. Rekonstruktor państwa bułgarskiego Iwan Asen zostaje zabity w swoim namiocie w 1196 roku. Zostaje zabity przez bojara Iwanko, a poszło tak naprawdę wyłącznie o kobietę. Więc wielki bohater Bułgarii ginie, powiedzmy, w sporze romantycznym z innym szlachcicem. Rok później zostaje również zabity Piotr i w ten oto sposób twórcy niepodległej Bułgarii zostają przez własnych ludzi zgładzeni niecałą dekadę po tym, jak wywalczyli wreszcie tą niepodległość. Ale zostaje ich najmłodszy brat, Kałojan, który w tym czasie ma 27 lat i on to przejmuje władzę i jest zdeterminowany, aby stworzyć ponownie Wielką Bułgarię. Chce mieć tytuł Romanoktonos, czyli Rzymianobójca. Jako że Bazylii II był Bułgarobójcą, tak on chce pomścić te 14 000 oślepionych bułgarskich wojowników z 1014 roku pod Klindonem. Posłuchajcie, czy mu się to uda. Stosując surowe kary, w krótkim czasie rozprawił się z opozycją. Najwybitniejsi przedstawiciele opozycji bojarskiej przeszli na służbę cesarską. Iwanko otrzymał od cesarza tytuł i graniczną prowincję. Poddaństwo bizantyjskie przyjął również władca Macedonii Strumskiej, Dobromir. Wzmocniony sojuszem z dwoma wielkimi bojarami, Aleksy III podjął przygotowania do wyprawy na Bułgarię. W trakcie tych przygotowań Iwanko, zorientowawszy się w słabości cesarza, zbuntował się przeciwko niemu i utworzył w Rodopach i wschodniej Macedonii własne państewko obejmujące tereny od ujścia Mesty do środkowego biegu Ardy i pasma Kusznica w Rodopach. W tym samym czasie Dobromir zajął część Macedonii Wardarskiej i twierdzę Prosek i utworzył również własne niezależne państwo. W tak zmieniającej się sytuacji Kałojan zawarł przymierze z Iwanką przeciw Aleksemu, a Aleksy skierował teraz swoją armię przeciwko Iwance i Dobromirowi w Macedonii. Kałojan, korzystając z tego związania sił bizantyjskich, najechał wraz z połowcami Trację, zdobywając silną twierdzę Konstancję, a następnie zajął Warnę i kolejne twierdze na wybrzeżu Morza Czarnego. Około 1200 roku Iwanko utracił ostatnie zamki i posiadłości w Rodopach, a Dobromir dalej stawiał zacięty opór, a ponadto zbuntowali się dowódcy bizantyjscy Manuel Kamica i Jan Spirdinaki, namiestnik ziemi Smolan. W 1201 roku cesarz ostatecznie zawarł pokój z Kałojanem,
zrzekając się praw do ziem zdobytych przez Bułgarów między rokiem 1195 a 1201, czyli do zachodnich Rodapów, południowo-wschodniej Macedonii i wybrzeża Morza Czarnego na północ od Starej Planiny. Cesarz zrzekł się również pretensji do ziem macedońskich zajętych wcześniej przez Dobromira. Tego Kałojanowi było mało. W 1203 roku, wykorzystując bardzo trudne położenie Bizancjum zaatakowanego przez krzyżowców, Kałojan zaatakował część ziem Dobromira, twierdzę Prosek, Prizren i Kosowe Pole, a także Skopje. Po zajęciu Macedonii Kałojan prowadził ciężkie walki z królem węgierskim Emerykiem, który przejściowo opanował Belgrad i Braniczewo, przyjmując nawet na chwilę tytuł króla Bułgarów. Jednak w 1203 roku, znów przy pomocy połowców, Kałojan pokonał Węgrów, odebrał im Belgrad, a pobiwszy Węgrów, osadził też na tronie serbskim Stefana Nemanjicza, usunąwszy jego brata Wukana, stronnika węgierskiego. W zamian za to otrzymał niż od Stefana jako dar w podzięce za pomoc w uzyskaniu władzy w Serbii. Rok 1204 przyniósł całkowitą zmianę układu sił na Bałkanach. 13 kwietnia tegoż roku krzyżowcy zdobyli Konstantynopol. Na gruzach Bizancjum powstało Cesarstwo Łacińskie. W południowej Macedonii Bonifacy z Monferratu utworzył sięgające po Beocję Królestwo Tesalonik. Dalej na zachód powstało księstwo Filipolu, oddane w lenno Rynierowi de Tir, a w Epirze państwo greckie pod władzą Angelosów, Dukasów, Komnenów. Kałojan przyjął początkowo bardzo ugotową politykę w stosunku do łacinników. Ci jednak butnie powiadomili go, że uważają Bałkany za strefę wpływów bizantyjskich, a jako że uważają się za ich spadkobierców, więc logiczne, że uważają Kałojana za swojego wasala. W tej sytuacji Kałojan postarał się o popleczników wśród arystokracji bizantyjskiej w Tracji, którzy przy pomocy cara bułgarskiego chcieli teraz wskrzesić Cesarstwo Bizantyjskie. Zawsze to kulturowo i religijnie byli oni bliżsi Bułgarom niż krzyżowcy. Wiosną 1205 roku wybuchło wielkie powstanie w Tracji przeciwko władzy łacinników. Mieszkańcy miast zabijali garnizony krzyżowców, wenecka załoga została zmuszona do opuszczenia ważnej twierdzy Adrianopola, a stronnictwo probułgarskie zwyciężyło także w Filipolu. Garnizony mniejszych miast zostały również wymordowane lub uciekły. Kałojan wkroczył do objętej powstaniem Tracji. 14 kwietnia 1205 roku rozgromił pod Adrianopolem wojska łacińskie. Cesarz Baldwin I dostał się do niewoli i zmarł w więzieniu. Po zwycięstwie pod Adrianopolem Kałojan wreszcie, wzorując się na cesarzu bizantyjskim Bazylim Bułgarobójcy, ogłosił się Rzymianobójcą. Cios zadany przez Kałojana cesarstwu łacińskiemu na początku jego istnienia pozwolił uratować cesarstwo nicejskie w Azji Mniejszej, które zyskało trochę czasu na zorganizowanie się. A w przyszłości doprowadzi to do odrodzenia cesarstwa bizantyjskiego. Spod Adrianopola Kałojan postąpił w kierunku Konstantynopola, ostatecznie zawrócił jednak na zachód, zdobywając tereny w Macedonii. Wreszcie, korzystając z nieobecności Bonifacego z Monferratu, który walczył teraz na południu Grecji, obległ Tesaloniki. Musiał jednak przerwać oblężenie, ponieważ jego zdobycze w Tracji zostały zaatakowane przez następcę Baldwina I, jego brata Henryka. Walki z cesarstwem łacińskim toczyły się jeszcze przez kolejne lata, a nawet w 1207 roku w zasadzce bułgarskiej zginął powracający z Konstantynopola Bonifacy z Monferratu. Kałojan opanował niemal całą Macedonię i ponownie obległ Tesaloniki. W trakcie tego oblężenia wielki przywódca Bułgarów zostaje zamordowany przez
naczelnego dowódcę wojsk połowieckich, które uczestniczą wraz z Bułgarami w tej kampanii, a robi to spod puszczenia żony Kałojana, która była połowiecką księżniczką i wraz ze swoim siostrzeńcem Boriłem razem spiskowali przeciwko niemu. Tak więc teraz Boriła zostaje władcą Bułgarów, ale jego rządy wcale nie będą już takie chwalebne jak poprzednika. Jak widzicie, w Bułgarii władza zmieniała się bardzo szybko, czasy były niezwykle dynamiczne, no i krwawe. Synowie Asena I, Aleksander i Iwan Asen, schronili się u Połowców, a następnie na Rusi Halickiej. Brat Boriła, Stres, zbiegł do Serbii, po czym przy pomocy wielkiego żupana Stefana Nemanicza zdobył Macedonię i oderwał ją od Bułgarii, za stolicę obierając sobie Prosek. Idąc za przykładem Streza, inni krewni Boriła również ogłaszali się panami swoich ziem. Kuzyn Boriła, Aleksysław, utworzył na przykład państewko w Rodopach i został wasalem cesarza łacińskiego Henryka. Bułgaria rozpadła się na szereg drobnych państewek. Borił bardzo szybko utracił większość zdobyczy Kałojana. Węgrzy zagarnęli Belgrad, Serbowie Nisz. Wiosną 1208 roku Borił zorganizował sobie jakąś armię wreszcie połowiecko-bułgarską i uderzył na znajdującą się w rękach łacinników Trację. Poniósł jednak dotkliwą porażkę i utracił ziemie wcześniej zdobyte w Tracji dla Bułgarii, które teraz wpadły w ręce łacinników. Stopniowo narastała coraz większa opozycja w stosunku do jego rządów. Wreszcie nawet połowcy zbuntowali się przeciwko Borile. No i tego już było za wiele. Opozycja wysłała posłów na Ruś, gdzie ukrywał się Iwan Asen II i jego brat Aleksander, i wówczas oni, nie potrzebując już więcej zachęty, przybyli do Bułgarii z ruskimi posiłkami. Oblegli Boriłę w Tyrnowie i bronił się on tam przez 7 miesięcy, aż wreszcie wycieńczeni obrońcy poddali miasto. I wtedy Boriła został schwytany i oślepiony. I w ten oto sposób wreszcie Iwan Asen II wstąpił na tron bułgarski w 1218 roku i nastąpił czas dużej stabilizacji w wewnętrznych sprawach Bułgarii. Był to dobry władca, bardzo tolerancyjny w stosunku do mniejszości, zarówno religijnych, chodzi na przykład o bogumilców, którzy byli pod jego rządami tolerowani, jak i co do mniejszości etnicznych. Zarówno Grecy, jak i Serbowie byli dobrze traktowani pod jego rządami. Stabilne rządy to również dobrobyt dla Bułgarów zamieszkujących te tereny. A skoro dobrobyt, to można było zająć się czymś przyjemnym, nie tylko wojowaniem, ale również produkcją serów. I taki właśnie ser chciałbym Wam dzisiaj prosto z Bułgarii polecić. Jest to typowy bułgarski, twardy ser Sirene, który tradycyjnie produkowany jest z mleka bawolego, ale zdarza się też z krowiego lub owczego. Ten ser jest produktem o niepowtarzalnym smaku, który smakuje jak żaden inny ser. Jest po prostu przepyszny. Chciałbym Was zachęcić do zakupu takiego sera, gdyż sponsor naszego odcinka prowadzi świetny sklep internetowy winnybulgar.pl i tam możecie kupić wszelakie produkty spożywcze sprowadzane bezpośrednio z Bułgarii, w tym te wspaniałe sery Sirene. W opisie do tego filmu znajdziecie również kupon rabatowy, który pozwoli Wam zrobić taniej Wasze pierwsze zakupy w sklepie internetowym sponsora tego odcinka. Tymczasem ten ser jest naprawdę przewspaniały, po prostu. Ma wspaniałą konsystencję i smak, który jest zarówno delikatny, jak i delikatnie też słodki. Dobre życie mieli w tej Bułgarii w średniowieczu. Nie ulega wątpliwości.
W 1225 roku Iwan Asen II zawarł przymierze z władcą Epiru Teodorem Angelosem, wydając za niego swoją córkę Marię. Teodor rok wcześniej zdobył Tesaloniki, likwidując królestwo Tesalonik, a w 1225 roku opanował Adrianopol i szybkimi krokami zmierzał do zajęcia dominującej pozycji na Półwyspie Bałkańskim. Już 2 lata później koronował się na cesarza Romejów, zgłaszając tym samym swoje pretensje do sukcesji po cesarstwie bizantyjskim. W 1228 roku zmarł cesarz łaciński Robert i z Konstantynopola zostali wysłani posłowie do Bułgarii, aby rozmawiać z cesarzem Iwanem Asenem na temat przekazania regencji w okresie małoletności cesarza Baldwina II. Iwan Asen II był spowinowacony przez węgierski dom panujący z Robertem, a związki te miały zacieśnić dodatkowo zaręczyny córki cesarskiej Heleny z młodym cesarzem. Nie czekając jednak na objęcie regencji przez cara Iwana, wiosną 1230 roku Teodor Angelos wkroczył od strony Adrianopola na ziemię swojego sojusznika. Car Bułgarii wyruszył na spotkanie najeźdźcy z przytwierdzonym do sztandaru pergaminem z traktatem, który został pogwałcony właśnie przez Teodora. 9 kwietnia doszło do bitwy, w której armia grecka, ta z despotatu Epiru, dowodzona przez Teodora, została rozgromiona. Cesarz Romejów został pojmany, uwięziony i wkrótce oślepiony. Rozległe połacie państwa Teodora padły łupem Iwana Asena II. Wojska bułgarskie w krótkim czasie, nie napotkawszy oporu, opanowały Trację, Macedonię oraz Albanię. W ręku Manuela, brata Teodora, który teraz uznawał supremację Bułgarów, znalazła się tylko Tesalia i Epir. W strefie wpływów Iwana Asena II znalazła się w owym czasie również Serbia. Jednakże, kiedy niebezpieczeństwo ze strony Teodora Angelosa zniknęło, a Konstantynopol zaczął coraz bardziej obawiać się, jak potęga Bułgarii rośnie na Bałkanach, zrezygnowano z regencji, którą miał mieć Iwan Asen II, a oddano młodego cesarza pod opiekę sędziwego Jana de Brienne. Z inspiracji łacinników sojusz z Bułgarią zerwali Węgrzy i dwukrotnie w latach 1232 i 1233 najechali ziemie bułgarskie, opanowując część Banatu z ośrodkiem w Sewerinie. W tej sytuacji Iwan Asen II poszukał zbliżenia z cesarstwem nicejskim. W 1235 roku obie strony zawarły układ polityczny i kościelny w Galipolii. Wkrótce potem odbyły się zaślubiny następcy tronu Teodora II z córką Iwana II Heleną, przyrzeczoną wcześniej cesarzowi łacińskiemu Baldwinowi II. Car spodziewał się dzięki zawarciu sojuszu uzyskać wschodnią część Tracji w zamian za pomoc w zdobyciu Konstantynopola. Do przymierza bułgarsko-bizantyjskiego przyłączył się w 1235 roku Manuel Angelos, brat więzionego Teodora, byłego władcy Tesalonik i Tesalii. Jesienią 1235 roku sojusznicy przystąpili do oblężenia Konstantynopola, które wkrótce zostało przerwane z nadejściem zimy. Kroki wojenne wznowiono wiosną 1236 roku. Miasto jednak trzymało się twardo, wspierane cały czas przez flotę wenecką. Sytuacja jednak była na tyle krytyczna, że Baldwin II udał się na zachód szukać pomocy. W 1236 roku udzielili mu tylko jej książęta Achai. Niespodziewanie jednak największej pomocy udzielił oblężonemu miastu car bułgarski, zmieniając sojusze w trakcie wojny. Iwan doszedł prawdopodobnie do spóźnionego, lecz słusznego wniosku, że upadek Cesarstwa Łacińskiego wyjdzie na korzyść Cesarstwu Nicejskiemu,
a Bułgarii przysporzy nowego, groźnego sąsiada, aspirującego do odzyskania wszystkich utraconych przez Greków ziem. Nawiązał więc kontakty z łacinnikami. W 1237 roku wypuścił też z więzienia Teodora Angelosa. Ślepy cesarz jeszcze w tym samym roku usunął swojego brata Manuela i przywrócił do istnienia pod opieką Bułgarii cesarstwo Tesalonik, przekazując koronę swojemu synowi Janowi. I dalej w 1237 roku oddziały bułgarsko-połowiecko-łacińskie, niezwykle egzotyczny sojusz, obległy Curulon, główny punkt oporu sił nicejskich w Tracji. W owym czasie w Bułgarii wybuchła groźna epidemia, która pochłonęła zarówno żonę Iwana Asena II, jak i jego syna. Zmarł także patriarcha tyrnawski Joachim. Władca uznał to za oznakę gniewu Bożego, za to, że złamał przysięgę daną cesarzowi nicejskiemu Janowi III Watacesowi. Więc wycofał się z sojuszu z łacinnikami i zawarł pokój z cesarzem bizantyjskim. Ale jakby tego było mało, w bułgarskim kotle zamącili teraz nowi gracze, mianowicie Mongołowie. W 1241 roku ich wielki najazd spadł na Europę Centralną, a w tym roku również zmarł Iwan II Asen i Bułgaria pozostała praktycznie bez władcy, bo rządził nią 7-letni Koloman. I kiedy to wojska Batuhana bez problemu spustoszyły Węgry, wracając, Bułgaria uznała się wasalem mongolskim, ponieważ nie było człowieka, który byłby w stanie oprzeć się tej potędze. Zresztą oparcie się Mongołom w owym czasie byłoby kompletnie bez sensu, bo ich wojska przewyższały praktycznie wszystkie istniejące na całym świecie, więc taka tutaj nie za wielka, trochę silna, że tak powiem, Bułgaria na pewno nie była w stanie oprzeć się Mongołom, a dzięki temu tylko weszli oni w orbitę wpływów mongolskich, pod którą będą przez kolejne 100 lat i która tak naprawdę da im znacznie więcej niż Węgrom czy Polakom postawa agresywna i obronna. Bułgaria bardzo mało ucierpi od mongolskich najazdów, bo będzie po prostu cały czas płacić ten trybut dla Hanów. Jako że Iwan Asen II miał aż 3 żony, to jego syn Koloman był z tą drugą, węgierską księżniczką, natomiast trzecia żona, Irena Komnena, miała syna Michałka. No i ona starała się, żeby ten jej Michałek właśnie został następcą tronu Bułgarii. Żeby tego dokonać, zrobiła to, co było rozwiązaniem najprostszym, aczkolwiek moralnie bardzo nieładnym. Zamordowała kilkunastoletniego Kolemana i wsadziła na tron swojego Michałka. Jako że był to władca ciągle bardzo młody, bo dopiero 9-letni, no to wszyscy rzucili się na osłabioną w ten sposób Bułgarię. Na południu tereny aż po Grecję zajął Jan III Wataces, a na północy oczywiście wkurzyli się na to Węgrzy i zajęli tereny na północnym zachodzie. Także Bułgaria została mocno okrojona i kiedy wreszcie Michał doszedł do wieku męskiego, zaczął odbudowywać to państwo bułgarskie, to również i on został zabity i władzę przejął ostatni z dynastii Asenowiczów, Kałojan II. On porządził tylko niewiele ponad rok i również skończył marnie, także na nim skończyła się dynastia tych, którzy prawie 100 lat wcześniej wyzwolili Bułgarię spod bizantyjskiego panowania. Ale samo państwo nie zniknęło i z Macedonii przybył na tron bułgarski nowy władca. Konstantyn wcale nie miał łatwych rządów, jako że był nowym człowiekiem z Macedonii pochodzącym, więc musiał liczyć się z bardzo silną opozycją wewnętrzną.
ale jakoś sobie na początku tych rządów poradził, objął ten tron. Jednak w 1261 roku doszło do dwóch bardzo istotnych zdarzeń, które położyły się cieniem na dalszej historii Bułgarii. Węgrzy najechali z północnego zachodu i dotarli aż pod samą stolicę, a Bela ogłosił się królem Bułgarów, więc był to duży cios, jeżeli chodzi o prestiż dla Konstantyna. A na południu Konstantynopol z kolei został zdobyty przez Michała VIII, cesarza nicejskiego, który teraz ogłosił rekonstrukcję Cesarstwa Bizantyjskiego i ochoczo przystąpił do działania przeciwko Bułgarom, którzy przecież jego zdaniem okupowali znaczną część Bizancjum. Co gorsza, Konstantyn miał za żonę Irenę, która była księżniczką bizantyjską, a Michał oślepił jej brata. Także tutaj nie było mowy o jakiejś przyjaznej koegzystencji. Żeby poradzić sobie z Bizantyjczykami, Konstantyn wezwał Berke Khana, Złotą Ordę, która była cały czas protektorem Bułgarii. I Mongołowie radośnie przybyli na wezwanie, wygrali razem z Bułgarami bitwę przeciwko Michałowi VIII. Ten ledwo uszedł z życiem i mimo to na wojnie tej skorzystali praktycznie wyłącznie Mongołowie, którzy złupili co się dało i objuczeni tymi wszystkimi zdobyczami wrócili na swój step. A tutaj Konstantyn ciągle musiał się mierzyć raz to z najazdami węgierskimi, którzy tutaj uznawali teraz swoją władzę, a raz to bizantyjskimi. Sytuacja trochę się poprawiła, kiedy Irena wreszcie zmarła i Konstantyn przestał być śmiertelnym wrogiem Michała, bo to ona cały czas jątrzyła przeciwko Michałowi. Teraz nawet zaczął on układać się z Michałem o to, aby jedna z bizantyjskich księżniczek została jego nową żoną. Negocjacje się przeciągały, strony się targowały, aż wreszcie Konstantyn stracił cierpliwość i uderzył na Michała. Ten w iście bizantyjskim stylu użył dyplomacji, żeby zniwelować ten atak. Mianowicie jedną ze swoich nieślubnych córek wydał za Hana Nogaja, Hana Złotej Ordy. I to wystarczyło, żeby teraz Złota Orda najechała przez Dunaj na plecy Konstantyna i złupiła Bułgarię od północy. Tak więc Konstantyn miał bardzo ciężką przeprawę w latach 70. XIII wieku. Co gorsza, w jednej z bitew spadł z konia tak dotkliwie, że był teraz sparaliżowany od pasa w dół, co bardzo utrudniało mu rządy, no bo ciężko było dowodzić wojskiem w polu, kiedy było się półkaleką i w ogóle prestiż władcy przez to mocno ucierpiał. Te wszystkie wojny, które Bułgaria w tym czasie toczyła, oczywiście bardzo obciążyły podatkowo całą ludność tego kraju i coraz więcej ludzi uciekało na takie bułgarskie dzikie pola, które znajdowały się u ujścia Dunaju. Tam tworzyło się coś podobnego do późniejszej kozaczyzny na Ukrainie, czyli z biedzy z wszystkich stron organizowali się w zbrojne grupy i wspólnie odpierali zarówno ataki bułgarskie, którzy chcieli tam swoje panowanie przywrócić, ale jeszcze częściej ataki mongolskie. I robili to bardzo skutecznie. 2 zagony mongolskie zostały pokonane przez tych bułgarskich kozaków, a ich wódz Iwajło, który wywodził się z bardzo biednej rodziny, był za młodu świniopasem, teraz urósł jako legendarny ludowy władca. I tenże Iwajło w 1277 roku zebrał swoich wojowników i ruszył na stolicę, aby przejąć władzę w Bułgarii. Naprzeciwko niemu stanęła armia Konstantyna, która w konfrontacji z tą armią ludową Iwajły zdradziła go i przeszła na stronę buntownika. Konstantyn został osobiście zabity przez Iwajłę, który wkroczył do stolicy i został nowym władcą Bułgarii. Ale również i on nie porządził zbyt długo, ponieważ musiał za chwilę mierzyć się z potężnym atakiem Mongołów z północy. Tak właśnie w 1280 roku kończą się rządy bohatera ludowego Iwajły i zaczyna się 20 lat wielkiego chaosu w Bułgarii, która nie ma silnego władcy, jest cały czas najeżdżana z północy i z południa. I wydaje się, że państwo bułgarskie chyli się ku upadkowi totalnemu, jednakże
jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec, gdyż w 1299 roku zabity zostaje Han Nogaj i uciekający z Wielkiego Stepu jego syn Czaka przybywa do Bułgarii, a bojarzy bułgarscy uznają, że potomek Wielkiego Hana będzie silnym władcą na tronie tyrnawskim. Zostaje on carem Bułgarii, ale rządzi sobie tylko przez rok, ponieważ nowy Wielki Han, Tokta, grozi Bułgarii, że jeżeli tam ma panować Czaka, to czeka ich potężny mongolski najazd. Więc bojarzy mówią: ok, my wolimy ciężkiego mongolskiego najazdu nie przeżywać, i dlatego Czaka zostaje załatwiony i na tron wstępuje przywódca frakcji pro-mongolskiej Teodor Światosław. On to będzie teraz rządził przez kolejne 21 lat, co w historii Bułgarii jest wynikiem całkiem dobrym, ale od samego początku będzie musiał mierzyć się z Bizantyjczykami, którzy będą tradycyjnie starać się odzyskać swoje terytoria w Tracji. I taka wojna będzie trwać od 1303 do 1307 roku. Bułgaria była w tym czasie bardzo słaba, więc wojny tej nie miała szans wygrać, ale uratowali ją Turcy, którzy napierali bardzo mocno od wschodu na posiadłości bizantyjskie i wiązali tam siły cesarzy konstantynopolańskich. A co więcej, doszło do bardzo ciekawego wydarzenia, ponieważ grupa najemników z Hiszpanii, tak zwana kompania katalońska, która przybyła do cesarza, żeby wraz z nim służyć mu i niszczyć wszelkich wrogów Bizancjum, zbuntowała się przeciwko niemu, ponieważ na dworze w Konstantynopolu doszło do pewnego zatargu. Przywódca tej kompanii katalońskiej został zamordowany i wszyscy ci najemnicy, świetnie uzbrojeni, świetnie wyszkoleni zabijacy, zbuntowali się nagle przeciwko Bizantyjczykom. Spowodowali wielką pożogę i zniszczenie na terenie Bizancjum, a na koniec wykroili sobie księstwo w środkowej Grecji, księstwo, które będzie istniało tam do 1388 roku. Także te wydarzenia uratowały Bułgarię na ten czas. Teodor Światosław rządzi do 1221 roku i wydaje się, że być może będzie to szansa na odbudowanie potęgi Bułgarii, bo Bizancjum jest coraz słabsze, ale za słabością Bizancjum stoi to, co za chwilę położy kres istnieniu nie tylko Bułgarii, ale i wszystkich państw na Bałkanach. Ze wschodu nadchodzą Turcy. Ostatnim stabilnym władcą Bułgarii jest Iwan Aleksander, który rządzi od 1331 roku. Na początku swoich rządów jednoczy się z Serbami przeciwko Andronikowi III, władcy bizantyjskiemu, i razem z Serbami Bułgarzy pokonują Greków, co zapewnia im 30 lat niezwykle cennego pokoju, które są czasem rozkwitu handlu, sztuki, kultury bułgarskiej. Powstaje mnóstwo pięknych ikon, z których do dzisiaj Bułgaria słynie. Powstają piękne kościoły, monastery. Kultura słowiańska, bułgarska rozwija się. Jednakże już po jego śmierci Iwan Szyszman i Iwan Stracimir, jego synowie, rzucają się od razu do gardeł i jakby nie widząc tego, że przez Bosfor już przechodzą tureckie wojska, oni w najlepsze prowadzą sobie wojnę domową. To jest oczywiście bardzo na rękę Turkom, którzy zostawiają na razie Bułgarię zupełnie z boku, rzucają się na najsilniejszą na Bałkanach Serbię. Dochodzi do bitwy na Kosowym Polu, w której to bułgarskie wojska niestety nie przybywają, żeby stanąć po stronie Serbów, i Serbowie, mimo bardzo trudnej sytuacji, bardzo walecznie starając się obronić swój kraj, przegrywają. Przegrywają z Turkami i na tym praktycznie kończy się epoka niepodległych Bałkanów, ponieważ bitwa na Kosowym Polu powoduje, że Serbia niedługo stanie się turecka i Bułgaria tak samo. Po Kosowym Polu Turcy uderzają wreszcie na Bułgarię, bez problemu ją podporządkowują, ale jest jeszcze jedna ostatnia nadzieja dla państwa bułgarskiego. Ta nadzieja przychodzi w 1396 roku.
Nowy król węgierski, Zygmunt Luksemburski, wreszcie zdaje sobie sprawę, jak potężnym zagrożeniem są Turcy. Organizuje coś na kształt krucjaty, żeby przeciwstawić się temu muzułmańskiemu najazdowi na Bałkany. Pod Nikopolis dochodzi do wielkiej bitwy pomiędzy krzyżowcami pod sztandarem Zygmunta Luksemburskiego i Turkami pod wodzą Bajazyda I. Króla Węgier wspierają Mircza Stary, gospodarz mołdawski, oraz Jan bez trwogi, hrabia francuski, który wiedzie ze sobą rycerstwo z tego kraju, żądne krucjatowych osiągnięć. I tak oto dochodzi do bitwy, w której chrześcijan tak naprawdę gubi niejednomyślność, ponieważ Francuzi gardzą zarówno Węgrami, jak i Mołdawianami, jak i przede wszystkim Turkami. Jan bez trwogi, moim zdaniem powinien mieć pseudonim Jan bez mózgu, rusza, nie czekając na całą resztę, na Bajazyda I. Ci Turcy są rozbici, ponieważ są słabo wyszkoleni w stosunku do ciężko zbrojnego rycerstwa francuskiego z końca XIV wieku. Turecka piechota nie ma żadnych szans. Więc po początkowym sukcesie Francuzi są tak zachwyceni sobą, że siadają sobie, robią sobie odpoczynek, a na nich dopiero później spada nawałnica turecka, większe siły zgromadzone bardziej w tyle. Francuzi są w okrążeniu, a dopiero teraz wojska węgierskie i mołdawskie ruszają im na pomoc. Lecz jest już za późno. Francuzi zostają zneutralizowani, a później stopniowo zostają pokonani Węgrzy oraz Mołdawia. Pod Nikopolis dochodzi do wielkiej klęski wojsk chrześcijańskich. Turcy triumfują i umacniają swoje panowanie na Bałkanach. Jan bez trwogi zostanie po kilku latach wykupiony za duży okup od Turków, wróci do Francji i oczywiście będzie przez kolejne 20 lat jeszcze chełpił się, jakim to on był wspaniałym krzyżowcem pod Nikopolis. Mircza Stary też ledwo uchodzi z życiem z tej bitwy, ale uczy się nieco i przez kolejne lata będzie skutecznym obrońcą Wołoszczyzny i Mołdawii przed tureckimi najazdami. A Zygmunt Luksemburski ledwo też przeżyje tą bitwę, zostaje uratowany przez polskiego rycerza, który to był wraz z nim w jego orszaku i tenże Świebor ze Świebożyc uratował go z opresji i król węgierski mógł powrócić bezpiecznie do swojego kraju. Tak właśnie kończy się historia drugiego cesarstwa bułgarskiego. Cesarstwa, które wcale nie musiało tak skończyć, jak skończyło. Gdyby w XIV wieku udało im się skonsolidować władzę, doprowadzić do stabilnych rządów i nie tłuc się ani z Bizantyjczykami, ani z Serbami, tylko raczej jednoczyć się przeciwko Turkom, to taki sojusz państw bałkańskich mógłby spokojnie potęgę turecką w XIV wieku zatrzymać, ponieważ XIV wiek to nie byli Turcy z wieku XVI czy XVII nawet. To jeszcze był rosnący kolos, którego dało się ukatrupić. Zresztą chociażby sama interwencja Bułgarów na Kosowym Polu pod koniec XIV wieku prawdopodobnie wystarczyłaby, żeby już wtedy uciąć tą smoczą głowę, która konsumowała Bałkany. Jednak łatwo mi jest to mówić, bo znam to wszystko już z perspektywy wieków. Oni w tamtym czasie mieli całkiem inną perspektywę, woleli tłuc się między sobą, a myśleli sobie, że Turcy to jest jakieś tam dalekie wschodnie zagrożenie, które zaraz minie. Tak się nie stało, jak wiemy, historia pokazała, że Turcy skonsumowali całe Bałkany i dzisiaj Bałkany są pod dużym wpływem tureckiej kultury ze względu na te kilkaset lat okupacji, którą im Osmani zafundowali. Ja Wam z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować za to, że wspieracie nasz kanał, za to, że rzucacie się na nasze zrzutki, że klikacie poniżej wspieram to i dofinansowujecie naszą działalność, a także chciałbym Was zaprosić na wszystkie filmy z serii bałkańskiej, do których link znajdziecie w opisie. Są to bardzo ciekawe historie z tego zakątka świata, które staram się Wam właśnie stąd przekazać. A dzisiaj jesteśmy w zachodniej Bułgarii, w niesamowicie malowniczym, średniowiecznym zamku w Białogrodziku, do którego Was również zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
Nie zapomnijcie też odwiedzić sponsora tego odcinka, sklep internetowy winnybulgar.pl, gdzie możecie kupić sobie wspaniałe bułgarskie produkty i spróbować niesamowitej bułgarskiej kuchni prosto z tego słonecznego południowego kraju.